Cześć, ostatnio wróciłem do tego silnika od odkurzacza Electrolux 5 z 1924 roku, który przy pomocy miernika pokazuje połączenie tylko w jednej pozycji na wirniku, co pewnie wskazuje na uszkodzenia pozostałych uzwojeń. Myślę, że gdybym podłączył ten silnik do zasilania za pomocą regulatora napięcia, to ustawiony w tej pozycji wirnik byłby nawet w stanie minimalnie się obrócić. No to zróbmy taki test. Podłączę silnik do zasilania, zmniejszę napięcie na regulatorze i włączę zasilanie. I wirnik przeskoczył do pozycji, w której połączenie na szczotkach zostało znowu przerwane. Tutaj rozmontowałem silnik na części i wyjąłem z niego wadliwy wirnik, który spróbuję zastąpić wirnikiem z identycznego modelu. Powyżej widać właśnie rozmontowany silnik od odkurzacza Electrolux 5 z 1925 roku, z którego wyjąłem wirnik i włożę go do tego naszego odkurzacza. Obydwa wirniki są takie same, po lewej ten wadliwy, po prawej ten, który teoretycznie ma szansę działać. Możemy go sprawdzić miernikiem, przyłożę przewody pomiarowe z dwóch stron do komutatora i zacznę obracać wirnikiem. I wydaje mi się, że tutaj w jednym miejscu też mamy przerwę na uzwojeniach, ale w innych pozycjach mamy połączenie, czyli pewnie ten wirnik też nie jest całkiem sprawny, ale i tak jest w lepszym stanie od tego drugiego, który w ogóle pokazuje połączenie tylko w jednej pozycji. Włożyłem na próbę ten lepszy wirnik do naszego silnika. Nie działa to zbyt pięknie, ale przynajmniej udało się ten silnik z tym wirnikiem uruchomić. Czyli wniosek jest taki, że ten nasz silnik musi mieć po pierwsze wymieniony wirnik, poza tym rozmontowałem go, bo zauważyłem już bardzo zniszczoną izolację na przewodach. Nawet zacząłem te przewody trochę łatać, pozakładałem na nie termokurczki, ale moim zdaniem trzeba będzie wszystkie wymienić na nowe. Przy okazji przeglądu silnika wyczyściłem też ładny, oryginalny wąż. Przede wszystkim oderwałem z niego plaster, którym dawno temu został uszczelniony, bo taki wąż sam w sobie jest cennym i rzadkim zabytkiem. Odkurzacz Electrolux 5 został na razie ponownie zmontowany. Będzie o tym wszystkim długi odcinek, a ja mam nadzieję, że jeszcze do niego wrócimy, wymienimy wszystkie przewody, znajdziemy sprawny wirnik, no i uruchomimy tego Electroluxa z 1924 roku, bo myślę, że jest na to szansa.